adrenalina w tobie wybuchła? Skąd się to wzięło? Od czego się to zaczęło? Wydaje mi się, że od momentu, od kiedy zrobiłem kurs ratownika wodnego. Wcześniej byłem kontrastem takiej osoby. Czym jest ta lodowa mila? Jest to, można powiedzieć, taki święty graal wśród zimowych pływaków. Jest to dystans 1618 metrów, przepłyniętych w samych kąpielówkach. Cała magia zimowego pływania zaczyna się po wyjściu z wody. Taki wystrzał tej adrenaliny i endorfin, że po prostu chcę więcej. Uważam, że to pasja najlepiej definiuje człowieka. Do wysłuchania podcastu Wygrywaj Zdrowie zaprasza grupa LuxMed. Dzień dobry, wraz z Michałem witamy Państwa w kolejnym odcinku podcastu Wygrywaj Zdrowie, a dziś naszym gościem jest Borys Kania, pływak zimowy, miłośnik niecodziennych wyzwań. Przybliż nam proszę, cóż to za wyzwania? Różne wyzwania. Na początku chciałbym się z Państwem przywitać. Jest to mój pierwszy wywiad, więc lekki jest stres, ale a propos wyzwań. Na pewno mogę tutaj przytoczyć objechanie rowerem dookoła Polski, różnego rodzaju wyzwania w wodzie, czy to przepłynięcie Zatoki Gdańskiej, czy w zimnej wodzie startowanie w zawodach, w zawodach rangi Mistrzostw Świata w zimowym pływaniu, czy wyzwaniach typu lodowa mila, arktyczna lodowa mila, ekstremalna lodowa mila i tym podobne, można powiedzieć, wyzwania. Że Śnieżka w shortach, no trochę tego jest, ale No to powiedz na początek, jak zaczęła się przygoda z tym pływaniem w zimnej wodzie? No właśnie, skąd w ogóle twój pomysł, żeby narzucać sobie samemu takie niestandardowe wyzwania? no na pewno chciałbym łapać taki live experience, takie doświadczenia, których można powiedzieć nie sposób kupić. Od czego się to zaczęło? Tutaj myślę, że mogę przytoczyć taki cytat, który mi zapadł w pamięć. Spodziewaj się niespodziewanego. I ja 3 lata temu bym w ogóle nie powiedział, że będę tutaj, gdzie jestem. Nigdy pływania nie trenowałem. Można powiedzieć, że zaczęło się to lekko z przypadku. No i jestem tu, gdzie jestem w tym momencie. No właśnie, bo żeby wyjaśnić naszym widzom, na czym polega, jak nam się wydaje, twój fenomen, zwrócił na to uwagę twój trener pływania, który towarzyszy ci w tych challenge'ach, na przykład on chyba przy okazji, wtedy byłeś w połowie drogi z Gdyni na Hel, próbując pobić rekord tej trasy. Krzysztof Gajewski powiedział coś takiego, że nigdy wcześniej nie spotkałem amatora, osoby, która od dziecka nie trenowałaby pływania, która w tak krótkim czasie zrobiłaby w pływaniu tak olbrzymi progres. Najpierw z polarną lodową milą, o czym za chwilę porozmawiamy, przy blisko zerowej tkance tłuszczowej, a od tego czasu jest tylko lepiej. I właśnie ta historia pokazuje, że gdy ciężko pracujesz, możesz osiągnąć niesamowite rzeczy w sporcie, nawet jeśli zaczynasz swoją przygodę w wieku dorosłym. No bo gdybyś był zawodowym sportowcem, to bym to zrozumiał. Na przykład taki, który już dochodzi do końca kariery, co by tu robić, no tak jest już przyzwyczajony do adrenaliny, a nagle ta adrenalina w tobie wybuchła. Skąd się to wzięło? Lepiej późno niż wcale, jak to się mówi. U mnie, powiedzmy sobie tak, wcześniej byłem kontrastem takiej osoby do mniej więcej szkoły średniej, do połowy szkoły średniej, gdzie większość czasu spędzałem po prostu grając w gry na komputerze, aktywności miałem niewiele. Dopiero później mi się coś, można powiedzieć, odwróciło i satysfakcję zaczęło mi sprawiać, można powiedzieć, takie bardziej korzystanie z tego życia. Aktywne spędzanie czasu, rzucanie sobie różnych wyzwań, samą drogę do tego wyzwania, która jest, no, nie oszukujmy się, lepsza niż ten efekt końcowy nieraz, ponieważ podczas tej drogi możemy poznać wiele wspaniałych, ciekawych ludzi, którzy nam tą drogę urozmaicają. I od czego się to zaczęło? Wydaje mi się, że od momentu, od kiedy zrobiłem kurs ratownika wodnego. Moja przygoda, można powiedzieć, z pływaniem wyglądała tak jak w większości osób w dużych miast, czyli powszechna nauka pływania. Człowiek nauczył się unosić na tej wodzie, coś tam pływać, ale prócz tego nic, można powiedzieć. Ten kurs zrobiłem, poznałem ludzi, którzy tą wodą żyją i jak taki cytat mi zapadł w pamięć, że jesteśmy wypadkową 5 osób, z którymi spędzamy najwięcej czasu, że to oni mają na nas wpływ i pośrednio
wpłynęli też na mnie, że zacząłem pływać. Na początku był to kilometr gdzieś nad jeziorem, który wydawał się w ogóle mega ciężkim wyzwaniem. A teraz jestem tu, można powiedzieć, gdzie jestem, że człowiek sobie rzuca te wyzwania coraz większe i coraz większe. To jak wygląda przygotowanie do takiego wyzwania właśnie w tych ekstremalnych warunkach, zimowe pływanie? Jest to stopniowe budowanie adaptacji do zimna poprzez morsowanie. Na początku można zacząć to od zimnych pryszniców. Myślę, że wiele waszych gości już coś takiego doświadczało. My z Weroniką ustaliliśmy, że jesteśmy z tych, co jak tylko włączymy prysznic i trochę spadnie zimnych kropel, to z krzykiem uciekamy spod Niestety prysznica. tak. Jak to zrobić? Jak się adaptować? Ile to trwa, żeby się zahartować? Jest sporo osób, którzy... Może i tak, zadam wam pytanie. Jak u was wygląda wejście do Bałtyku latem? Nie, to w ogóle... Stopniowo bardzo, tak? Stopniowo. Trzeba się oswoić z wodą. Dlatego można- Ale i wchodzisz, bo ja jestem jak do połowy łydek i po prostu mam wrażenie, że ścięło mi, Nie. że w krze włożyłem właśnie nogi, wiesz, w przerębel i dalej niż do A, to widzisz, kolan mam nie większą wchodzę. tolerancję niż ty. To może bym dała radę. Na pewno najciężej jest zacząć, a adaptację można budować już pod koniec lata. Po prostu nie przerywać tego wchodzenia do wody. Woda stopniowo będzie tą temperaturę swoją obniżać. My będziemy się dalej do niej adaptować, cały czas w niej, można powiedzieć, pływać. A jeśli chcemy zacząć zimą, no to znaleźć osobę, która ma z tym doświadczenie. No i po prostu spróbować wejść, nie nastawiać się na coś szczególnego, po prostu zamoczyć się w tej wodzie i ocenić, jak się czujemy. Jeśli nam się podoba, zostać w tej wodzie dłużej. Jeśli się wyjątkowo źle czujemy, co nie powinno mieć, że tak powiem, miejsca, tylko głowa tak nasuwa człowiekowi, no zostać dłużej i bawić się tą wodą zimną. No to opowiedz nam, czym jest ta lodowa mila. Oficjalna nazwa to jest Ice Mile. Ice Mile. Tak, jest to, można powiedzieć, taki święty gral, złoty gral, przepraszam, wśród zimowych pływaków. Może tutaj też opowiem o samym sporcie, jakim jest zimowe pływanie, Oczywiście. ponieważ no, morsowanie wszyscy znamy. Wiele razy widzieliśmy osobę morsującą, często robią to osoby z różnymi neoprenami, rękawiczkami, czapkami. Zimowe pływanie jest o wiele bardziej ekstremalną wersją takiej aktywności. Dlatego, że mamy zanurzone całe ciało. Ponadto woda musi mieć temperaturę poniżej 5 stopni Celsjusza. No, w Polsce od listopad, grudzień, styczeń, luty myślę, że możemy się załapać na takie warunki. Dla kontrastu temperatura Bałtyku latem ma około 16, 17, 18 stopni. No ale wracając, no, zimowe pływanie jest taka bardziej ekstremalna wersja morsowania. O ile w morsowaniu ludzie bardzo często izolują się jeszcze od tego zimna, zakładając czy to buty neoprenowe, czy to rękawiczki, o tyle w wodzie jesteśmy zanurzeni całym ciałem. Dodając do tego fakt, że człowiek najszybciej wychładza się poprzez zanurzenie głowy, no dodaje to tylko, można powiedzieć, trudności. I w takim zimowym pływaniu, takim koronnym dystansem, można powiedzieć poniekąd maratonem, jest dystans kilometra. Na zawodach, czy to Mistrzostwach Świata, kilometr jest takim koronnym dystansem, do którego trzeba się długo przygotowywać, długo budować adaptację. No a lodowa mila jest jeszcze wyżej. Jest to dystans 1618 bodajże metrów, przepłyniętych w samych kąpielówkach. Nie mogą być to kąpielówki neoprenowe, muszą być to zwykłe kąpielówki, nie w przypadku mężczyzn, nie wychodzące poza kolana. Do tego jeden czepek, okularki. Nie stosujemy przy tym żadnych kremów, żadnych maści rozgrzewających, ani nic takiego. Można powiedzieć, że jest tylko człowiek sam na sam ze swoim organizmem i żywiołem. No i powiedz, co się dzieje? Czy to jest, wydaje się, no 1 mila, cóż to za dystans, a tymczasem co się dzieje z tobą podczas pokonywania tej 1 mili? Co jest najtrudniejsze? Samo pływanie z mojej perspektywy mogę powiedzieć, że jest całkiem przyjemne. Gorsze jest wychodzenie z tego. Tutaj polecam osobom, które też morsują, aby spróbować przepłynąć te kilka metrów, zobaczyć, jak to oddziałuje na organizm. Przytyka człowieka momentalnie zimna woda.
to trzeba jednak trzeba to mieć wytrenowane. I od razu dopytam, no bo przecież mówi się, że w takiej zimnej wodzie, no jak są jakieś wypadki, nie wiem, no znamy głównie film Titanic, prawda, czy Ojej. biedny Jack i tak dalej, ale chodzi o to, że ten organizm się tak wychładza. Co zrobić, kiedy nie masz żadnego wspomagania w postaci właśnie tych maści czy odzieży, żeby wytrzymać, ile trwa przepłynięcie tej 1 mili? Z mili ja bym tutaj bardziej, mila jest dosyć, nie jest czymś, można powiedzieć, bardzo powszechnym. Powszechniejszy jest dystans kilometra, który jest no, co zawody organizowany i do tego mógłbym się łatwiej odnosić. Zawsze takie zawody są z odpowiednim zabezpieczeniem medycznym. Zawsze jest lekarz, zawsze na zawodach są sauny, jest jacuzzi z ciepłą wodą, więc jeśli ktoś chce spróbować tego typu aktywności, no to najlepiej właśnie znaleźć zawody zimowego pływania. Są one organizowane w całej Polsce. A jak to wygląda? No jest to stopniowe, powiem to w kontekście dłuższego dystansu, ponieważ krótki dystans 50-100 metrowy, na którym przewagę mają osoby trenujące pływanie całe życie, o tyle na dłuższych dystansach, powiedzmy od 200-500 metrów wzwyż, główną rolę odgrywa adaptacja do zimna i to, jak my zareagujemy na to zimno. I jak ty reagujesz? Jak reagował twój egzamin? Zrobiłeś to pierwszy raz. Znaczy pierwszy raz. Ja zimowe pływanie trenuję już 3. sezon, można powiedzieć. I stopniowo wygląda tak, że płyniemy w tej wodzie. Stopniowo tracimy czucie. Pierw są palce, dłonie, później przychodzi nam to na przedramiona. I tutaj bardzo ważnym elementem jest, aby w odpowiednim momencie wiedzieć, kiedy wyjść z tej wody, zanim załączy nam się, można powiedzieć, tryb superbohatera. To jest już, można powiedzieć, niebezpieczne. Jednak osoby doświadczone no, muszą przejść tą drogę i najczęściej wiedzą, kiedy to się dzieje. A cała magia zimowego pływania zaczyna się po wyjściu z wody, w momencie tak zwanego afterdropu, kiedy mamy ten wystrzał endorfin, idziemy do sauny, człowiek momentalnie się niby telepie z tego zimna, no ale ma, mówię, taki wystrzał tej adrenaliny i endorfin, że... No, że po prostu chce więcej. Zawsze na początku przed wejściem do wody jest to samo, że po co to człowiek robi, po co narzucam sobie takie wyzwania, ale ten efekt jest jednak tego warty. I zauważyłem, że nie tylko ja tak mam, a większość osób, które jak już spróbują, no to pochłania ich to w całości. No, jest to ekstremalne przedsięwzięcie, więc powiedz, jak pod kątem zdrowotnym się do tego przygotowujesz? Czy robisz jakieś badania? Jak często? Właśnie, czy ktoś może ci zabronić, powiedzieć nie. Żeby wystartować na dłuższych dystansach bądź na zawodach rangi Mistrzostw Świata, potrzebna jest zgoda lekarza, a przy tym szereg badań, zaczynając od takich podstawowych jak morfologia, kończąc na już bardziej, można powiedzieć, zaawansowanych typu EKG. Lekarz, jeśli zobaczy w EKG jakieś nieścisłości, może skierować dalej i no, osoby, które no, są zdrowe, mogą, że tak powiem, tylko podejść do tego typu wyzwania. Sama lodowa mila musi być, aby w ogóle podejść do tego wyzwania, może powiem, jaka to jest otoczka związana z tym wszystkim. Potrzebne jest odpowiednie zabezpieczenie. Całość trzeba mieć udokumentowaną w formie nagrania ze zmierzeniem temperatury wody 3 termometrami, żeby upewnić się, że woda ta ma temperaturę poniżej 5 stopni Celsjusza. No i odpowiednie zabezpieczenie medyczne w postaci lekarza. My w momencie razem z Krzysztofem Gajewskim podchodziłem do tych, można powiedzieć, niecodziennych wyzwań typu lodowa mila, typu arktyczna lodowa mila i zawsze mieliśmy zabezpieczenie medyczne w postaci lekarza. Naszym lekarzem był Michał Starosolski. Jest to osoba, która zabezpiecza te eventy związane z zimnem, więc ma on duże doświadczenie. I to też jest swego rodzaju, no wspomaga to człowieka, jeśli ma z tyłu głowy, że jeśli coś się wydarzy, no to ma odpowiednie osoby, które będą wiedzieć, jak zachować się w takim przypadku, jak udzielić pomocy. No właśnie, bo mówiłeś o tym, że niektórym się włącza tryb superbohatera i te osoby mogą jakby zareagować i na przykład zobaczyć, że coś się dzieje z tobą Tak, nie i tak, nakazać siłą wyciągnąć. Tak, nakazać wyjść z wody. W regulaminie Mistrzostw Świata jest też taki podpunkt, który mówi o tym, że jeśli sędzia bądź ratownik medyczny nakaże wyjść z wody, no wtedy nie ma dyskusji, ta osoba musi z niej wyjść, a to z boku widać. Kiedy załączy nam się tryb superbohatera, najłatwiej chyba będzie, jeśli przy
porównam to do bycia pod wpływem, powiedzmy, większej lampki szampana. Wydaje nam się, że jesteśmy nieśmiertelni, że mamy ten tryb super bohatera, a w rzeczywistości z boku wygląda tak, jak wygląda, czyli lekko możemy mieć problemy z równowagą, problemy z wysłowieniem się, jednak co jest ważne a propos takich wyzwań, wszystko jest w odpowiedniej ilości i lekiem, i trucizną. Jeśli samo morsowanie, wiadomo, hartuje organizm, zimowe pływanie na pewnych przepłyniętych odległościach, zależy się od temperatury, od warunków też, o tyle podchodzenie do takich wyzwań typu lodowa mila, typu chociażby kilometr na zawodach jest to dosyć spore obciążenie dla układu nerwowego. No i w tym przypadku, jeśli robimy to rekreacyjnie, ważne, żeby pamiętać, aby zachować ten balans, żeby nie przeciążyć. Zresztą tak samo jak z treningiem siłowym, czy z jakimiś innymi formami treningu. Ważna jest regeneracja po tym i żeby się nie zajechać. Zanim wyjdziemy na ląd, to jeszcze jedno pytanie o wodę. A co jest, powiedz, trudniejsze? Lodowa mila, czyli taki krótki dystans, ale w ekstremalnym chłodzie, czy pokonanie takiej trasy Gdynia-Hel, no przy zmiennych warunkach morskich i no też ta woda nie jest tam za ciepła, ale warunki są może nie ekstremalnie zimne, ale no morskie, więc też pełne niebezpieczeństw. No nie są to warunki basenowe na pewno, stąd też to może tak dodam, że wiele osób podejmuje się przepłynięcia takich, można powiedzieć, przepraw w piance, która raz, że izoluje nas od tej wody, od tego zimna, dwa, dodaje wyporność, więc pływanie bez pianki, no to jest totalnie inna, można powiedzieć, kategoria. Ludzie, jak są przeprawy typu, nie wiem, La Manche, typu przepłynięcie czy to naszego polskiego klasyka, jakim jest Zatoka Gdańska, też to kwalifikują, można powiedzieć, osobno. A co jest trudniejsze? Na pewno trzeba wziąć pod uwagę to, że jest to inny czas trwania tego wyzwania. Lodowa mila jest to, można powiedzieć, najdłuższe ultra, która nie trwa długo. Podczas lodowej mili mamy zazwyczaj myśli ze samym sobą w głowie. Od niektórych osób, które to przepłynęły, usłyszałem, że jest to po prostu podróż w głąb siebie. Natomiast pływanie długodystansowe, jeśli jesteśmy w stanie się wyizolować od tego zimna, od tych warunków, wszystko zależy od odległości tak naprawdę. I do stopnia wytrenowania. Dla jednych osób przepłynięcie, powiedzmy, z jednego końca jeziora na drugi może być mega ciężkie, a inne osoby po przepłynięciu, nie wiem, 10 km wpław będą się czuć jeszcze dobrze, więc ciężko na pewno ocenić to. Ja bym chciała jeszcze dopytać, bo Ty Zatokę Gdańską przepłynąłeś bez pianki, Tak. ale czy była jakakolwiek inna ochrona ciała? Bo w iSmile wspominałeś, że nie ma takiej możliwości, a tutaj coś takiego było? Tak, dużo osób pytało mnie o biały krem, który miałem na sobie. Tak, wychodzisz i jesteś po prostu jakby oblany białą Tak. farbą. Widziałem to na zdjęciach. Tak to wygląda. W przypadku przepraw długodystansowych stosuje się maści typu Desitin, typu Sudokrem przeciw otarciom. W momencie, kiedy płyniemy dystans 18 km, który jest, jeśli mielibyśmy to przebiec, to jest to daleka odległość, nie wspominając o pływaniu. Jednak dochodzi do otarć poprzez każde pociągnięcie ręki i takie kremy stosujemy po to, aby zapobiec temu. Plus często dodaje się do tego kremy przeciwsłoneczne. Jak dobrze wiemy, słońce w momencie, kiedy jesteśmy na łodzi, łapie nas na łodzi, czy to w okolicy wody, łapie nas o wiele szybciej. No i służy to też zabezpieczeniu przed różnymi oparzeniami. Jak jesteśmy te kilka godzin w wodzie, no to jednak możemy to odczuć. A takie wyzwania ultra trwają kilkanaście godzin. Mhm. Ja jeszcze nie mogę pominąć tego wątku, o którym powiedziałeś, że to jest taka podróż trochę w głąb siebie, część osób mówiło, więc właśnie jak wygląda po pierwsze mentalne przygotowanie też trochę do takiego startu, bo sam mówiłeś, że czasami się pojawiają myśli, co ja tutaj robię i po co mi to Przed było. każdym wejściem do zimnej wody. To właśnie, to po pierwsze, a po drugie właśnie jakie myśli towarzyszą Ci w momencie, kiedy jesteś tylko Ty i żywioł tak naprawdę? Człowiek daje się temu po prostu pochłonąć. Można powiedzieć, że wpada w taki trans, nie skupia się na tym, że jest ci zimno, ponieważ takie myślenie może tylko zapętlić negatywne
negatywne, można powiedzieć, wydarzenia. Jeśli zimą będziemy myśleć o tym, że jest nam zimno, no to będziemy czuć to jeszcze bardziej. Jeśli nie skupimy się na tym, tylko głową będziemy na przykład myśleć o tym, aby poprawnie pływać, bądź myśleć o jakichś wydarzeniach z przeszłości. Mi często również gra muzyka, że tak powiem, podczas takiego płynięcia. No to po prostu się wyłączamy, robimy swoje. Tutaj mogę przytoczyć też takie bycie sam na sam ze sobą, co towarzyszy mi podczas takich przepraw typu Zatoka Gdańska, bo to może być w sumie ciekawe. Tam wygląda to tak, że co pół godziny płynięcia, w moim przypadku tak to wyglądało, osoba z łodzi rzucała mi bidon z jakimś żelem energetycznym i wtedy miałem tak naprawdę te 10-15 sekund, kiedy mogłem coś usłyszeć. I podczas takich przepraw u mnie wyglądało to tak, że to, co ktoś mi powiedział, miałem to zapętlone w głowie przez najbliższe pół godziny. Więc jeśli usłyszałem urywek jakiejś piosenki, którą znam, wtedy przez pół godziny miałem resztę tej piosenki, więc to jest coś takiego właśnie. To ciekawe. To zresztą można się umawiać na jakieś motywujące hasła, żeby padały. No to chcieliśmy jeszcze zapytać o Twoje wyzwania lądowe, rowerowe i czy masz w planach jakieś kolejne? Wyzwania lądowe. Wyzwaniem rowerowym, które uważam było takim moim czymś największym, co człowiek według siebie zrobiłem, no to objechanie Polski dookoła rowerem. Pamiętam, że wtedy kończyłem szkołę średnią, byłem w klasie maturalnej, miałem najdłuższe wakacje, no i stwierdziłem, że głupio byłoby te wakacje, że tak powiem, zmarnować. Warto byłoby zrobić coś ciekawego, pozbierać tego tak zwanego life experience. No i wybrać się tym rowerem dookoła Polski. Zrobiłem to trochę, można powiedzieć, na wariata, ponieważ swój pierwszy rower szosowy kupiłem w marcu. Był to 2020 rok, czasy można powiedzieć wirusa słynnego. Jak rower kupiłem w marcu, tak pod koniec czerwca po przesuniętych maturach ruszyłem w Polskę na 2,5 tygodnia. Uważam, że to była jedna z najlepszych przygód, jakie człowiek miał. Żył tak naprawdę z dnia na dzień, poznawał wiele ciekawych osób na swojej drodze. Z niektórymi relacje, co ciekawe, poprzez media społecznościowe trzyma do dzisiaj. A wyzwania lądowe, czy wejście w shortach na Śnieżkę może być takim wyzwaniem? Ale nie polecamy, żeby naśladowców. Jeśli robi się to w gronie osób, które są do tego przygotowane, jak to się mówi, nie rzucamy się z motyką na słońce, no to nie jest to żadnym problemem, uważam. Ja ze swoimi znajomymi mamy taką, można powiedzieć, tradycję. W momencie, kiedy skończyliśmy szkoły średnie, każdy ruszył gdzieś w Polskę na studia do innych miast. Ciężko było się spotkać. Zaczęliśmy robić od coś takiego, że w ostatni weekend przed Bożym Narodzeniem się zjeżdżamy do Karpacza. Za pierwszym razem były to 4 osoby. W tym roku 5. raz z rzędu wchodziliśmy, było nas 16. Coraz więcej osób się tym, można powiedzieć, łapie tą zajawkę na obcowanie z zimnem. I wiadomo, niektóre osoby w pełnym ubraniu, niektóre tak jak ja, w samych shortach. I wchodzimy. Można powiedzieć, że to jest nasza taka pozytywna, niecodzienna tradycja. To na sam koniec chcieliśmy jeszcze zapytać, czy wiesz już, czy stawiasz sobie jakieś takie challenge, wyzwania, marzenia, nie wiem, na przykład przepłynięcie wspomnianego kanału La Manche, albo skoro objechałeś już Polskę rowerem, to nie wiem, teraz Europę na przykład całą. Tutaj też przytoczę taką historię, że to, co mówiłem na początku, spodziewaj się niespodziewanego. Ja 3 lata temu nie powiedziałbym, że będę trenował pływanie, zawsze uważałem to za nudny sport, a później się to rozwinęło tak, że człowiek sobie już teraz nie wyobraża życia bez pływania, bez tego wejścia do wody, bez przepłynięcia jeziora. Więc najbliższe wyzwania, na pewno chciałbym dokończyć to, co niezakończone, czyli przepłynięcie Zatoki Gdańskiej w 2 strony. Na pewno bogatszy o doświadczenie z tego roku. No też dodam, nie spodziewałem się, że tak to pójdzie w świat. Myślałem, że to będzie tak jak wcześniej, że kilku znajomych to zauważy, chwilę się po tym porozmawia i że tak powiem dalej będzie się żyć swoim życiem.
a tutaj okazało się, że powstał z tego lekki viral, że jednak ta magia internetu zadziałała, że zrobiło to duże zasięgi i na pewno chciałbym to wykorzystać, połączyć przyjemne z pożytecznym i zrobić jakąś akcję charytatywną. W tym roku też o tym myślałem, jednak były takie myśli z tyłu głowy, że już za późno się za to zabieram, że co jeśli coś z tego nie wyjdzie, jednak ludzie, nie chcę jakby umniejszać ich celom, ale robią, powiedzmy, przypłynięcie zatoki w jedną stronę i zrzutki, które tworzą, mają po paręnaście, parędziesiąt tysięcy osób, które to wpłaciły, bez dużych zasięgów, bez dużych, można powiedzieć, stron, które za tym stoją, więc w przyszłym roku zamierzam w końcu zaryzykować i przy takim wyzwaniu właśnie ruszyć z jakąś akcją charytatywną. Jakiś pomysł już mamy, ale nie codzienny, ale nie chcę tego zapeszać, może tak. A jak wygląda w ogóle jeszcze społeczność osób, które się zajmują takimi wyzwaniami w Polsce? Czy się wspieracie? Czy jest raczej rywalizacja? Czy jest was dużo, mało? I czy łatwo można dołączyć do tego grona? Bo możemy z Michałem jednak spróbuję. Do zimnej wody? Jeśli już, to challenge Kibicować. rowerowy. Ja się staram łączyć akurat tutaj kilka światów, czy to zimna woda, czy pływanie na wodach otwartych. Jednak powiem tak, jeśli już się w to wejdzie, w taki sport złapie się tą pasję, a uważam, że to pasja najlepiej definiuje człowieka, no to może być tylko dobrze. Uważam, że najbardziej wartościowe osoby poznałem właśnie poprzez, no i takie najbardziej wartościowe relacje człowiek nawiązał właśnie poprzez takie aktywności. Niekoniecznie to może być sport, ale jakakolwiek pasja, której się chwytamy. Czy to może być dziennikarstwo sportowe i rozwinąć się w coś większego, można powiedzieć, sposób na życie, czy co innego. No. Dobrze, bardzo dziękujemy za rozmowę. Życzymy dalszych Tak sukcesów. jest i oczekujemy nieoczekiwanego. O, super, Po tak. tobie. Dziękuję bardzo, mam nadzieję, że stres mnie tutaj za bardzo nie zjadł i Dałeś radę, tak jak na lodowej Mili. Mili. Bardzo, bardzo dziękujemy Dziękujemy. za rozmowę. dziękuję również.